W świecie Web3 mosty kryptowalutowe miały być, no cóż, mostami. Miały łączyć, jednoczyć, a stały się czymś zupełnie innym. Jego największym zagrożeniem. Taką cyfrową pułapką, która przyciąga hakerów miliardami dolarów. Dzisiaj przyjrzymy się, jak do tego doszło i czy jest z tego jakieś wyjście? Bo, no cóż, ta wielka wizja Web3 jest naprawdę piękna. Wyobraźmy sobie świat, w którym dziesiątki, a może i setki blockchainów działają razem, jak zjednoczone państwa, które swobodnie ze sobą handlują, a nie jak jakieś odizolowane, wrogie sobie królestwa. No i tutaj właśnie na scenę wchodzi technologia, która miała tę wizję urzeczywistnić. Ale, jak się okazuje, skrywa ona pewien, cóż, katastrofalny w skutkach sekret. Okej, żeby to wszystko zrozumieć, cofnijmy się na chwilę. Zobaczmy, po co w ogóle te mosty powstały, jaki problem, taki naprawdę fundamentalny, miały rozwiązać. No więc, każdy blockchain, czy to Ethereum, czy Solana, czy jakikolwiek inny, to w zasadzie taka cyfrowa, suwerenna wyspa. Ma własną gospodarkę, własną walutę, własne prawa. I co najważniejsze, jest z natury całkowicie odcięta od wszystkich innych wysp. No dobrze, to w takim razie jak przenieść wartość z jednej z tych odizolowanych wysp na drugą? I tutaj właśnie pojawia się rozwiązanie – most kryptowalutowy. Pomyślmy o nim jak o takim cyfrowym promie, który kursuje pomiędzy tymi naszymi wyspami, tymi cyfrowymi gospodarkami. Działa to w dwóch prostych krokach. Po pierwsze, na jednej wyspie, powiedzmy na blockchainie A, zamykamy oryginalne środki w takim cyfrowym skarbcu. A potem na blockchainie B most tworzy, taki token pokwitowanie, który ma dokładnie taką samą wartość. Proste, prawda? I to jest naprawdę pomysłowe, trzeba przyznać. Jest tylko jeden malutki problem, a właściwie gigantyczny, bo ten genialny mechanizm ma jedną fatalną w skutkach wadę. I tu dochodzimy do sedna paradoksu. Żeby połączyć te wszystkie zdecentralizowane, niezależne wyspy, musimy stworzyć jeden, gigantyczny, scentralizowany skarbiec, w którym leżą te wszystkie zablokowane aktywa. I taki skarbiec staje się tym, co hakery nazywają honeypot, czyli, taką beczką miodu. To jeden jedyny cel, którego złamanie gwarantuje astronomiczną wygraną. Mówimy tu o miliardach dolarów w jednym jedynym miejscu. Cel idealny. No i oczywiście taka beczka miodu musiała w końcu kogoś skusić. A skusiła. I to jak? Zobaczmy teraz dwa przykłady. Dwie absolutnie katastrofalne w skutkach kradzieże, które pokazały, jak groźna jest ta wada. W zasadzie, żeby dobrać się do tej kasy, hakerzy mają dwie drogi. Pierwsza, trudniejsza, złamać kod samego skarbca. Druga, często o wiele prostsza, złamać ludzi. Tych, którzy trzymają klucze do tego skarbca. I jak się zaraz przekonamy, obie te metody okazały się, przerażająco skuteczne. Zacznijmy od tego drugiego przypadku, czyli od błędu ludzkiego. Przykładem niech będzie atak na most Ronin. Marzec 2020 roku hakerom udaje się ukraść, uwaga, ponad 625 milionów dolarów. To jedna z największych kradzieży w historii. Ale co najciekawsze, oni w ogóle nie ruszali kodu. Ich celem byli walidatorzy. Taka mała, zaufana grupka, która pilnowała kluczy do skarbca. I to jest w tym wszystkim absolutnie kluczowe. Nie było tu łamania skomplikowanych algorytmów. Była za to stara jak świat metoda phishing i socjotechnika. Oszustwo. Hakerom udało się zdobyć 5 z 9 prywatnych kluczy, a skoro mieli większość głosów, to po prostu przegłosowali wypłatę, otworzyli skarbiec i zabrali wszystko. Dobra, to był błąd ludzki. A teraz zobaczmy drugi wektor ataku – błąd w kodzie. I tu idealnym przykładem jest włamanie na most Wormhole. Luty 2022 roku. Tym razem wystarczył jeden, jedyny błąd w kodzie smart kontraktu, żeby zniknęło 320 milionów dolarów. Jak to zrobili? Haker znalazł sposób, żeby oszukać system weryfikacji transakcji. Zasadniczo sfałszował depozyt. Przekonał most, że wpłacił pieniądze, chociaż nic nie wpłacił. W odpowiedzi most dał mu tokeny pokwitowania za darmo, a on te darmowe tokeny wymienił na prawdziwe aktywa i po prostu opróżnił skarbiec. Te dwa ataki, Ronin i Wormhole, to nie są odosobnione przypadki. One pokazują, jakie jest chyba największe wyzwanie związane z bezpieczeństwem, przed którym stoi dzisiaj cały świat Web3. Więc co dalej? Cóż, cała branża jest teraz w trakcie
wyścigu. Wyścigu, by stworzyć nową generację tak zwanych mostów bezzaufaniowych, czyli trustless. Idea jest w sumie prosta. Pozbyć się tego najsłabszego ogniwa, czyli ludzi strażników, i oprzeć wszystko na kodzie, który jest, matematycznie doskonały, taki, którego nie da się złamać. No i to prowadzi nas do fundamentalnego pytania o przyszłość. Czy uda się zbudować te mosty tak, żeby były naprawdę bezpieczne? Czy może jednak na zawsze pozostaną one najsłabszym ogniwem, taką tykającą bombą w samym sercu Web3, która w każdej chwili może wybuchnąć i pociągnąć za sobą wszystko inne? Od tego, jak branża odpowie na to pytanie, zależy tak naprawdę przyszłość całej tej wizji połączonego internetu wartości.